O, vi ste! Na pierwszy rzut oka wydaje się, że niewiele łączy Polskę z Bałkanami. A jednak... Dzisiaj powiem Wam, dlaczego tak dużo Polaków fascynuje się regionem, z którego pochodzę. Pomogą mi w tym Polacy mówiący po naszku oraz wy, moi widzowie. Idemo! Bałkany to stan umysłu. Dużo ludzi zwróciło mi uwagę, że powinienem mówić o krajach byłej Jugosławii, bo są również kraje niesłowiańskie. Sama nazwa Bałkany budzi dużo kontrowersji. Cały czas używam tego określenia, więc mógłbym wyjaśnić, o co mi tu chodzi. Jest definicja geograficzna, polityczna, a niektórzy twierdzą, że to jest wymyślony koncept. Wielu nawet nie chce siebie określić jako Bałkańczyków. And every Slovene will tell you this is the limit. Here Balkan confusion starts. You ask a Croat, Croats are Mitteleuropa, Catholic, Belgrade, Serbia, Orthodox religion, we are in Balkan. You ask a Serb, either Sarajevo or Kosovo, this is the true Balkan. Ale żeby sobie ułatwić życie, będę mówił na kraje byłej Jugosławii, Bałkany lub Bałkany Zachodnie. Ale wróćmy do tematyki filmiku. Zacznijmy od tego, czy w ogóle są jakieś połączenia pomiędzy Bałkanami a Polską. Są teorie, że wiele południowych Słowian zaczęło swoją migrację w VII wieku z terenów dzisiejszej Polski. Chorwaci z terenów Małopolski, tak zwanej Białej Chorwacji, a część Serbów rzekomo z terenu województwa lubuskiego. Od migracji Słowian na południe nie mieliśmy dużo kontaktów. Oprócz niektórych regionów, które były zagospodarowane przez Austrię, większość Bałkanów i Polski były pod wpływem innych mocarstw i narodów. Aczkolwiek są przykłady powiązań pomiędzy Polską a Bałkanami Zachodnimi przez ostatnich kilkaset lat. Jedna z legendarnych postaci polskiej historii, Zawisza Czarny, zginął w Golubacu w dzisiejszej Serbii w 1428 roku. W XVI wieku do prawosławnego klasztoru w Supraślu przybyli mnisi z Serbii, zostawiając po sobie unikatowe freski. W czasie II wojny światowej klasztor został zniszczony. Odbudowa trwała od lat 80. do kilka lat temu, a Serbowie znowu odnowili XVI-wieczne freski. A w XIX wieku kilka tysięcy Polaków osiedliło się w Bośni, jeszcze w czasach Austro-Węgier. Prawie wszyscy wrócili do Polski po II wojnie światowej, a dziś mają swoje stowarzyszenie z siedzibą w Bolesławcu. Może kiedyś zrobię o nich filmik. W czasie I wojny światowej polscy lekarze pomagali opanować epidemię cholery i tyfusu. Wśród nich warto wyróżnić Ludwika i Hannę Hirschfeldów. Ludwik zaszczepił 110 000 ludzi i dzięki niemu wojsko serbskie było jednym z pierwszych, które korzystało z transfuzji krwi. W ramach wdzięczności za ocalenie Serbów do dziś Polacy dostają darmowy obiad lub kawę w Cafe Corner w miejscowości Valjevo. Ovo nije Valjevo. Ne znam koje je ono Valjevo, ja znam samo za ono glavno Valjevo. W okresie międzywojennym Chorwat Julije Benešić wydał w Polsce polskie tłumaczenia dzieł chorwackich, serbskich i słoweńskich klasyków. Tłumaczył również utwory polskich klasyków, za co w 1957 roku otrzymał nagrodę polskiego PEN Klubu. W czasie II wojny światowej wielu Polaków walczyło na Bałkanach i to w różnych armiach, ale prawie zawsze przeciwko państwom osi. Ambasada Bułgarii, pomimo współpracy z nazistami, w Warszawie pomogła uciec Polakom w czasie okupacji nazistowskiej. Czy wiedzieliście, że po II wojnie światowej ulica Foksal w Warszawie nosiła nazwę Jugosłowiańskiej Brygady Pracy, czyli zwyczajowo Młodzieży Jugosłowiańskiej? Upamiętniono w ten sposób młodych Jugosłowian, którzy pomagali w odgruzowaniu miasta. Niestety w 1951 roku przywrócono nazwę Foksal z powodu konfliktu pomiędzy Kominformem a Jugosławią. Josip Broz Tito jako prezydent Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii
kilkakrotnie odwiedzał Polskę. Z powodu jego dziwnego akcentu istnieją teorie spiskowe, że nie urodził się na terenach dzisiejszej Chorwacji, lecz w Polsce lub Rosji. Więc niektórzy mówią, że jego podróże do Polski to były powroty do domu. W 1963 roku trzęsienie ziemi prawie zniszczyło stolicę Macedonii, Skopje, a w jego odnowę mieli ogromny wkład polscy urbaniści Adolf Ciborowski i Stanisław Jankowski. A gdyby nie archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego, nigdy nie dowiedzielibyśmy się, jak ważne było miasteczko Rysan w Czarnogórze w czasach starożytnych. Polacy uczestniczyli również w wojnach domowych podczas lat 90., zwykle w misjach pokojowych ONZ. Niedługo po zakończeniu wojny w Bośni, papież Jan Paweł II przewodniczył uroczystej mszy świętej przed 50 000 osób w Sarajewie. Ciekawie, że jeden z najbardziej kontrowersyjnych wykonawców z Bałkanów napisał piosenkę o nim. Polscy katolicy dalej jeżdżą na pielgrzymki do Medjugorja, miejscowości w Bośni, gdzie rzekomo pojawiła się Matka Boska. A oto znani ludzie w Polsce pochodzenia bałkańskiego: Włodzimierz Szaranowicz, Stanisław Maczek, Agnieszka Osiecka, Hubert Kiryl Urbański. Napiszcie w komentarzach, jeśli znacie jeszcze kogoś. Bardzo dziękuję wszystkim, co odpowiedzieli na moją ankietę. Bardzo mi pomogła w robieniu tego filmiku. A również za chwilę usłyszycie wypowiedzi z poszerzenia miłośników Bałkanów i to po naszku. A oto co wielu z Was powiedziało, dlaczego kochają Bałkany. Według niektórych Polaków Bałkańczycy są egzotyczni. Przynajmniej wystarczająco egzotyczni, żeby byli ciekawi, a jednocześnie na tyle podobni, że nie wydają się obcy. Na pewno pomaga również fakt, że nigdy ze sobą nie walczyliśmy. Nie jesteśmy tak nudni jak wschodni Słowianie, a Czesi czy Słowacy są zbyt podobni do Polaków. Mamy naleciałości orientalne i jesteśmy bardzo podobni do Włochów, zwłaszcza my, ludzie z Wybrzeża. Dlatego jesteśmy jak bardziej ekstrawertyczni bracia Słowianie. Mamy również skomplikowaną historię i jesteśmy bardzo różnorodni. Nie bez powodu nazywają nasz region Kocioł Bałkański. Da, można powiedzieć, ja sam jako volim vašu kulturu, vaše odnose s ljudima, da su više direktne nego na primjer tu u Poljskoj, vašu gostoljubivost i to mnie da možda da to privuče prema Balkanu. Pa na primjer Hrvatska je više uređena. Da ima mnoge lijepe krajolike, otoke, obalu, Dalmaciju i tako dalje, jako ju volim. Pa i s druge strane mislim da u Srbiji ili u Crnoj Gori više volim ljude, koji su tamo. Također imate lijepe krajolike, lepu zemlju, lepu prirodu. Ili u Makedoniji. Najviše sam uživao što se tiče gostoljubivosti ljudi, mislim na Ohritskom jezeru. Svaki put kad odemo na Balkan osjetim neki drugi mir, razumeš? Poljska je fina zemlja, ali tu ljudi ne znaju kao da uživaju život. Kad odeš na Balkan, razumeš, to odmah uđe rakija, neki roštilj, ćevape i to je potpuno drugi svijet i to meni se jako dopada. Ali to je isto glazba, muzika, razumeš? Znači, vi imate jako dobru muziku, 80-te godine, razumeš? A mi u Poljskoj mi smo doživljavali neki jači komunizam nego kod vas. Tako je. Vi ste bili malo otvorenja zemlja, razumeš? Tako je. I kad slušam ovaj balkanski rock, to je za nama nezamislivo. Jugosławia nawet wygrała Eurowizję w 1989 roku. Ex-rock jest nadal jednym z najbardziej słuchanych gatunków muzyki w krajach byłej Jugosławii, a chyba najważniejszym zespołem było Bielodugme. Ciekawe, współzałożycielem tego zespołu jest Goran Bregović, który razem z Kają spopularyzował naszą muzykę w
Polsce. Płyta Kaja i Bregović została wydana w kwietniu 1999 roku, potem Bregović współpracował z Krzysztofem Krawczykiem, a w międzyczasie powstał nowy zespół Jugoton, później znany jako Jugopolis. Wszyscy artyści robili covery jugosłowiańskich hitów takich zespołów jak Idoli, Bajaga Instruktori, Parni Waljak. Chyba dzięki tym projektom w Polsce muzyka bałkańska weszła do mainstreamu i można usłyszeć elementy bałkańskiej muzyki w polskich utworach. Teraz zespoły bałkańskie jak Dubioza Collective są naprawdę popularne. Byłem zdziwiony, jak dużo ludzi było na ich koncercie w Warszawie. Pisaliście również, że podoba wam się folk muzyka z Bałkanów, a niektórzy z was zainteresowali się Bałkanami przez muzykę, która powstała podczas wojen domowych w byłej Jugosławii. Niektórzy z was mówili o zainteresowaniu kinematografią byłej Jugosławii, a filmy jak Underground, Ko to tamo peva, Smrt człowieka na Balkanu albo Lepa sela, lepo gore uznaliście za ulubione. Jugosławia była synonimem luksusu. Polacy zazdrościli Jugosłowianom lepszych ubrań, wyposażenia mieszkań i dostępności do zachodu. Co ciekawe, część Polaków tak lubiła Tito, że niektórzy mieli żałobę jak umarł. Sad se može to menja, razumeš? I za Balkance Poljska je ta napredna zemlja. Ali ranije je bilo malo obrnuto. Tada su Poljaci išli na Jugoslaviju kako bi malo doživjeli slobodu. Wielu z was zakochało się w jedzeniu, które można spróbować na Bałkanach. Od pieskawicy do ciewapów, od kajmaku do ajwaru, wiele zdań, które lubią Polacy. O, chcecie jeszcze? No proszę, kaczamak, burek, pieczone mięso, sarma, owoce morza. Dobra, przestanę. Jest coraz więcej restauracji bałkańskich w Polsce, ale jeśli mam wybrać jedną najlepszą, to będzie to Karczma Bałkańska Dusza w Warszawie. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze ulubione danie z Bałkanów. Šta je Balkan Mafija tačno? To je Balkan Mafija, to je neka udruga, Aha. naša udruga balkansko, ljudi koji mnogo vole Balkan, koji su iz Balkana. U svaku godinu kad imamo ljeto, pravimo neke roštile na Ponjatuvku i Varšavu. Svi su dobrodošli, imamo neke balkanske hrane, domaće pite, domaći ajvar. Ja sam pravila ajvar, stavim da 10 kg paprike i kao prava baka pravim. Imamo isto pitu, neke čevapčiće koji su domaće i mislim da je neka doba prava tradicija kad pravimo roštilj svi zajedno. Imamo neku grupu na Facebooku, mislim da 140 ljudi, da gledajte neke nove vijesti kad i pravimo novi roštilj. Imamo rakiju domaći, neko ljudi dolazi, imamo boću, plastičnu boću od Coca-Cole. Od Coca-Cole, mora da bude. Domaća prava od djeda ili neku tetku. Polacy podróżowali na Bałkany w czasach PRL-u i podróżują dalej. Najczęściej wybierają Chorwację, bo jest najbliżej jeśli chodzi o odległość, ale i kulturę, język i religię. Jednak ostatnio dużo Polaków zaczęło jeździć na wakacje do Czarnogóry i Albanii, a Bośnia i Serbia nie są tak nieznane jak kiedyś. Kiedykolwiek jestem w Czarnogórze, nie udaje mi się uniknąć Polaków, którzy lubią przygody i zwiedzają miejsca, które lokalni ludzie omijają. Mi smo otišli u Crnu Goru, u Herceg Novi. Tamo nama je bio hotel i sam se zalubio. Znači u jezik, u prirodu, u to sve, znaš, okolinu. I se vratio kući i se kažem, moraš učiti taj jezik. Sve se počelo u Zagrebu, tako ono była prva ljubav. Ali isto je lijepo u Beogradu, isto lijepo u Crnogoru. I moi drodzy, to chyba wszystko na dzisiaj. Jeżeli pominąłem jakiś powód, dlaczego Polacy kochają Bałkany, to napiszcie w komentarzach. Bardzo dziękuję wszystkim, co pomogli w powstaniu tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie po więcej, bo to dopiero początek. Widzimy się, pozdrawiam!